5. odcinku przyglądamy się najważniejszym reformom, od których zależy przyszłość powojennej Ukrainy. Reformy strukturalne będą fundamentem odbudowy i długoterminowego rozwoju Ukrainy, a ich powodzenie zdeterminuje dalsze wsparcie międzynarodowe oraz ścieżkę integracji z Unią Europejską. Kluczowe obszary to wzmocnienie praworządności poprzez tworzenie niezależnych sądów, przejrzysta administracja publiczna, stabilny i zaufany system finansowy oraz zdecydowana walka z korupcją. Sukces w tych dziedzinach może przyspieszyć akcesję do UE nawet przed rokiem 2030, podczas gdy porażka grozi zahamowaniem finansowania i izolacją międzynarodową. Utworzenie nowych, wysokopoziomowych sądów w Kijowie jest warunkiem kontynuacji programu MFW o wartości $15,6 miliarda, umożliwiającym rozpatrywanie sporów politycznych i zwalczanie korupcji wśród urzędników. Równolegle Ukraina wdraża roadmapę UE w zakresie reformy sądownictwa, która obejmuje edukację sędziów, mechanizmy selekcji kandydatów oraz procedury dyscyplinarne, co ma zapewnić niezależność i skuteczność wymiaru sprawiedliwości. Konieczne jest utworzenie niezależnych organów nadzoru. Powstanie Krajowej Rady Sprawiedliwości oraz Krajowego Urzędu do Spraw Przywrócenia Uczciwości w Sądownictwie z udziałem międzynarodowych ekspertów ma gwarantować transparentne nominacje i odwołania sędziów. Dodatkowo planowane są zmiany w konstytucji zabezpieczające trwałą ochronę wolności obywatelskich oraz zakaz ingerencji w procesy sądowe ze strony władzy wykonawczej. Kompleksowa reorganizacja administracji publicznej przewiduje redukcję biurokracji i wprowadzenie e-rządzenia. Kluczowym elementem jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania elektronicznego, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług publicznych online. Planowane jest również wprowadzenie elektronicznych aukcji i zamówień publicznych, co minimalizuje ryzyko korupcji i zwiększa konkurencję w przetargach. Międzynarodowy Fundusz Walutowy rekomenduje dalsze wzmocnienie regulacji bankowych oraz automatyzację nadzoru nad sektorem finansowym. Priorytetem są zwiększenie kapitałów własnych banków, ochrona depozytów oraz rozwój rynków kapitałowych. Potrzebne również będą mechanizmy nadzoru, więc planowane jest utworzenie niezależnego Urzędu Nadzoru Finansowego z mandatami do kontroli ryzyka systemowego. Następnie digitalizacja raportowania i wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością instytucji finansowych. Raporty i analizy jednoznacznie podkreślają, że dalsze sukcesy w zwalczaniu marnotrawstwa i korupcji są niezbędne, aby utrzymać przepływ środków unijnych z Ukrainy Facility o łącznej wartości 50 miliardów euro na lata od roku 2024 do roku 2027. Społeczność międzynarodowa, w tym Unia Europejska i MFW, wiąże przyznawanie kolejnych transz wsparcia z postępami reform. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Ukrainę może dołączyć do UE przed rokiem 2030, jeśli reformy będą kontynuowane we właściwym tempie i jakości. W przeciwnym wypadku programy Ukrainy Plan i MFW mogą zostać wstrzymane. Wnioski. Dla Ukrainy powojenne reformy to nie tylko wymóg finansowania odbudowy, lecz historyczna szansa na modernizację państwa według wzorców nowoczesnych demokracji europejskich. Sukces w kluczowych obszarach – sądownictwie, administracji, finansach i antykorupcji – może zagwarantować stabilność, pomyślność gospodarczą i szybkie zbliżenie do Unii Europejskiej. Wydaje się, że te wszystkie opracowania, wnioski i zalecenia są bardzo słuszne, ale również trudne do wprowadzenia w tak krótkim czasie. Ciekawe, czy waleczna Ukraina będzie równie skuteczna w walce z własnymi słabościami.